Przez 600 lat manuskrypt Wojnicza doprowadzał ludzi do szału. Najlepsi szyfranci świata próbowali go złamać. I wszyscy polegli. Ostatnio pewien badacz z Niemiec ogłosił wszem i wobec, że w końcu go rozszyfrował. Poważnie? I co napisane? Przepis na tuńczyka idealnego? Witajcie w dziwnych aktach na kanale Sunset Talks, gdzie bystrzacy, jak my, spotykają się, by się trochę pośmiać, a przy okazji czegoś dowiedzieć. Czy sekrety manuskryptu Wojnicza zostały wreszcie wyjawione? Pewien niemiecki znawca starożytności twierdzi, że tego dokonał. Twierdzi. Czyli pewnie znowu guzik wie, ale ładnie to brzmi w nagłówkach. Tak mu się wydaje. Ale najpierw garść faktów dla niewtajemniczonych. Manuskrypt Wojnicza to średniowieczna księga licząca 240 stron. Zapisana językiem, którego nikt nie rozumie. Pełna jest przedziwnych rysunków nieznanych roślin, znaków gwiezdnych i mnóstwa, ale to mnóstwa gołych bab. Oho, czyli to taki średniowieczny świerszczyk dla brodatych mnichów. Właściwie można odnieść takie wrażenie. No, robi się pikantnie. Dawaj, babo, szczegóły. Ten manuskrypt wymyka się wszelkim próbom podziału i zrozumienia. Próbowali wszyscy, szyfranci, szpiedzy, matematycy, nawet Alan Turing. I nic. Zero. Wyobraźcie sobie księga w nieznanym języku, której nikt nie potrafi odczytać. Spisana na wiekowej skórze cielęcej z XV wieku. Brzmi jak coś z dreszczowca o poszukiwaczach skarbów, ale pewnie nie spodziewaliście się w niej rysunków nagich pań siedzących w wannach. W wannach z oknami, w wannach w kształcie jajników, w wannach, z których wycieka jakaś zielona maź. Wanny są tam po prostu wszędzie. Balneologia. Czy to nauka o tym, jak dobrze wymoczyć futro? To nauka o kąpielach leczniczych. To ma więcej sensu. Myślałem, że o czymś innym. Dział zielarski jest przepełniony misternymi rysunkami roślin, których nikt nie rozpoznaje. Są powykręcane, kolczaste, mają ociekające liście i szerokie płatki. Na jednym z nich jakieś gadzie stworzenie morskie. Skrzyżowanie smoka z konikiem morskim. Przeżuwa liść. Wygląda na to, że autor tej książki sam parzył sobie niezłe ziółka z tych chwastów, zanim usiadł do malowania. To by wiele wyjaśniało. W części poświęconej gwiazdom strony rozkładają się w ogromne mapy nocnego nieba. Skomplikowane układy gwiezdne przeplatają się z bazgrołami nagich kobiet trzymających gwiazdy i wychodzących z jakichś rur. Czekaj. To jest to pikantne ustawienie, o którym mówiłaś? Tak. Żadnych syren? Nic a nic? Nic. Trochę nuda. Spodziewałem się czegoś więcej po tych rurach. Jinx, ty potrzebujesz dziewczyny. To skoczmy do schroniska i jakąś wybierzmy. To nie jest zdrowy sposób na zaczynanie związku. Jak się nie sprawdzi, to wymienimy na nowszy model. Nie można tak robić. Dobra. Już nie udawaj takiej świętej. Ile razy mówiłaś, że chętnie wymieniłabyś Zenusia na kogoś mniej marudnego? Niektórzy twierdzą, że część o gwiazdach najłatwiej zrozumieć. Widać tam znaki takie jak ryby, byk czy strzelec, ale coś jest z nimi nie tak, jakby były lekko koślawe. Jednak dział o kąpielach to już czyste szaleństwo. Mamy tam nagie kobiety, które unoszą się, pływają, toną albo odpoczywają w najróżniejszych zbiornikach. Te wanny tworzą całe kłady. Są dziurami w ziemi, krętymi rurami przypominającymi rzeki, a niektóre mają kształt żeńskiego układu rozrodczego. To najsłynniejsza część manuskryptu. Nic dziwnego więc, że ludzie od wieków zachodzą w głowę, skąd u autora taka obsesja na punkcie babek w baliach. To mi podsuwa pewien pomysł na nową miskę z wodą. Nawet o tym nie myśl. A gdzie można się nauczyć dmuchania szkła? Niczego za ciebie nie będę dmuchać. Ostatnia część, farmakologiczna, jest prawie sam tekst w języku wojniczańskim. Ten język to wymyśliły krowy czy kozy? Technicznie rzecz biorąc człowiek. Tekst jest pisany od lewej do prawej i choć nigdy go nie odczytano, wyraźnie ma swoją budowę. Badacze doliczyli się od 20 do 25 różnych liter,
ale nikt nie wie, jak je złożyć w całość. Pewna znawczyni szyfrów, Elizabeth Friedman, powiedziała w latach 60., że każdy, kto próbuje to przetłumaczyć, jest skazany na czystą rozpacz. Dokładnie tak samo czuję się, kiedy próbuję zrozumieć, co ty robisz z tymi swoimi wyliczeniami na komputerze. Trudno się z tym kłócić, a teorie na temat manuskryptu są od sasa do lasa. Jednym myślą, że spisali go mędrcy tajnym kodem, tylko dla wybranych, ale moją ulubioną teorią są... Kosmici! Wiedziałem! No pewnie. Jak wpiszesz w wyszukiwarkę Wojnicz plus ufolutki, dostaniesz mnóstwo niesamowitych rzeczy. Język manuskryptu nie przypomina niczego na tej planecie, ale skoro stare mapy w księdze nie pasują do naszych, to może stworzyła je istota spoza Ziemi, która rozbiła się u nas w XV wieku. Wiedząc, że ludzie nie mają technologii, by pomóc mu wrócić, przybysz mógł po prostu postanowić opisać swoje życie na ziemskim padole. Kolorowanka dla E.T. Uwielbiam sieć. Tam zawsze znajdzie się jakieś wytłumaczenie dla wariatów. Po setkach lat porażek każda teoria była brana pod uwagę. Ale w czerwcu 2021 roku pewien człowiek ogłosił, że raz na zawsze złamał kod. Rainer Hanning, niemiecki badacz, uznał, że język manuskryptu opiera się na hebrajskim. Stwierdził, że to mowa z grupy semickiej, a biorąc pod uwagę europejskie obrazki, wykluczył arabski i aramejski, stawiając na hebrajski, którym posługiwali się uczeni w tamtych czasach. Twierdził, że połączył znaki z literami i odczytał pierwsze słowa, a potem całe zdania. Według niego pełne tłumaczenie zajmie lata. I co tam wyczytał? Coś o nas? Przeważnie bełkot. Znawcy starożytnego hebrajskiego nie są przekonani. Wykazali mnóstwo błędów w jego rozumowaniu i zarzucili mu, że zbyt naciąga znaczenie tam, gdzie go po prostu nie ma. Przez ostatnie dekady opublikowano co najmniej 60 rozwiązań zagadki Wojnicza. Jak dotąd wszystkie legły w gruzach. W 2019 roku pewien badacz z Anglii uznał, że to język utracony, przodek dzisiejszego angielskiego i hiszpańskiego. Mówił o chwili olśnienia, a media rzucały się na to jak szalone. Szybko jednak okazało się, że badania były niechlujne, a pośpiech w publikacji przyniósł mu tylko wstyd. Kolejny dzień, kolejna bzdurna wiadomość o złamaniu kodu. W 2017 roku pewien scenarzysta telewizyjny ogłosił, że to poradnik o zdrowiu kobiet, a język to po prostu skróty z łaciny. Teoria o zdrowiu ma nawet sens, bo po co inaczej rysować jajniki i korowody rurek? Chyba że jesteś fanem dziwnych rysunków i masz zbyt dużo wolnego czasu. Pomysł ze skrótami łacińskimi był jednak mało przekonujący. Eksperci uznali jego tłumaczenie za nonsens. Nic dziwnego, bo facet badał tekst dla potrzeb serialu i nie miał pojęcia o odczytywaniu starych pism. Ludzie z telewizji myślą, że pozjadali wszystkie rozumy. Nawet teoria hebrajska była już wcześniej przerabiana. W 2016 roku dwaj informatycy ogłosili sukces. Jak sprawdzili swoją teorię? Wpisali litery, które rozpoznali do tłumaczenia internetowego. Według nich pierwsze zdanie brzmi: poczyniła zalecenie dla kapłana, domowników, mnie i ludzi. Brzmi całkiem wiarygodnie, jak horoskop z taniej gazety. Niestety nie, eksperci od hebrajskiego wyśmiali tę pracę. Choć język manuskryptu pozostaje zagadką, jego historia jest nieco jaśniejsza. Uczeni tutaj z Arizony zbadali wiek pergaminu. Powstał między 1404 a 1438 rokiem. Styl rysunków i barwniki wskazują, że księga pochodzi prawdopodobnie z północnych Włoch. Pierwszy raz w dokumentach pojawia się pod koniec XVI wieku, kiedy kupił ją cesarz Rudolf II. Potem trafia do rąk alchemika z Pragi, który nazwał ją zagadką Sfinksa bezużytecznie zajmującą miejsce. Przekazał ją dalej do Rzymu, dla znawców hieroglifów. I co, ten mądrala coś odczytał? Skądże? Stwierdzono, że nie da się tego złamać. Potem księga zniknęła na 250 lat, by pojawić się w rękach polskiego antykwariusza Michała Wojnicza w 1912 roku. Wojnicz poświęcił życie na jej odczytanie i ostatecznie nazwano ją jego nazwiskiem.
Przez chwilę myślano, że sam ją sfałszował, by zarobić fortuny na średniowiecznej tajemnicy, ale badania wieku skóry to wykluczyły. Ostatecznie księga trafiła do Biblioteki Uniwersytetu Yale, gdzie do dziś rozpala wyobraźnię i wywołuje kłótnie. Podczas gdy historycy i naukowcy wciąż szukają sensu w tych stronach, dla mnie najbardziej logiczne jest to, że to wielki szwindel. Mógł go przygotować Edward Kelly, średniowieczny oszust, by naciągnąć cesarza Rudolfa na kasę. Kelly wpadł w rzekome transy, twierdził, że rozmawia z aniołami, a inni spisywali to, co anioły mówiły w swoim języku. I wielu ludzi znało ten anielski bełkot? Nie, To co oni właściwie spisywali? same bzdury. Kod naszych emocji jest zapisany w naszej biochemii. Biologia strukturalna, enzymologia i metabolizm. Może autor chciał tam zapisać coś równie głębokiego, a wyszło mu po prostu coś, czego nikt nie rozumie. To w ogóle nie pomaga w rozwiązaniu zagadki. Bo nie ma pomagać. Jeśli manuskrypt to zapis sesji z aniołami, to odczytanie go będzie trudne. Czy anioły w ogóle mają swój język? A niektórzy w komentarzach na pewno będą się przy tym upierać. Najlepsi szyfrownicy polegli. Informatycy ze swoimi maszynami nic nie wskurali. Znawcy języków utonęli w martwym punkcie. Chyba pozostaje nam tylko czekać, że jakiś anioł zejdzie i nam to wyjaśni. Zanim się rozstaniemy, jedna szybka rzecz, która naprawdę ma znaczenie. Ten kanał wspiera zapomniane konie wyścigowe. Takie, które kiedyś były coś warte, do czasu, kiedy przestały wygrywać. Dla wielu z nich koniec kariery to nie jest spokojna emerytura. To moment, w którym nagle przestają być potrzebne. Więc jeśli ten odcinek dał wam choć trochę frajdy albo nowej perspektywy, zostawcie po sobie znak, subskrypcję, łapkę, komentarz. Dla was to sekunda, dla nich to realna pomoc, jedzenie, opieka i bezpieczeństwo. Dziękuję, że jesteście po tej lepszej stronie internetu. Do następnego razu, bądźcie bezpieczni, życzliwi i do zobaczenia za tydzień przy zachodzie słońca.